Jesteśmy na Bahamach i dzisiejszą noc spędzimy w nawiedzonej latarni. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni vlog na naszym kanale. Obudziliśmy się w jednym z najpiękniejszych miejsc, do których można dotrzeć tylko jachtem, czyli Bird Rock Island. Bezludnej wyspie położonej na Bahamach. W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy Wam niesamowitą historię tego miejsca. A dzisiejszą noc spędzimy na wyspie przy latarni. Przed nami magiczna noc przy ognisku, przy dźwiękach gitary, ukulele, bębnów i śpiewów. A o północy poszukamy duchów latarników. Często pytacie nas o najlepsze miejsce, które odwiedziliśmy naszą Poli w podróży po świecie. Dziś właśnie nasz dom zakotwiczyliśmy w jednym z takich miejsc. Jesteśmy na Bahamach i właśnie zakotwiczyliśmy przy wyspie Bird Rock. Jest to bezludna wyspa, na której stoi niesamowita latarnia morska z jeszcze bardziej niesamowitą historią. Jesteśmy w tym miejscu już trzeci raz, ale za każdym razem pobyt w tym miejscu budzi w nas wiele emocji. Nie możemy uwierzyć, że kilka lat temu, tylko przez przypadek, udało nam się odkryć tę wyspę. Jej historia to powieść na książkę i film, którą zresztą opowiedzieliśmy Wam w poprzednim odcinku. Tym razem postanowiliśmy zostać tutaj na dłużej. Wystarczyło tylko wskoczyć do wody. A woda jest tutaj wyjątkowo turkusowa, jak nigdzie indziej. Widoczność na kilkadziesiąt metrów i widać każde ziarenko piasku na dnie. Cała ekipa, która z nami akurat podróżuje, stwierdziła, że zostajemy tutaj co najmniej kilka dni, aby nasycić się tym miejscem. Tym razem nawet nie używamy naszej motorówki. Kilka razy dziennie wskakujemy do wody i płyniemy na wyspę wpław czy kajakiem. Doszliśmy też do wniosku, że jest to idealne miejsce, aby spać pod gołym niebem. Jest to też idealne miejsce na to, aby rozpalić ognisko i przytargać wszystkie instrumenty muzyczne, które mamy na Poli.
Mother, I feel you under my feet. Father, I hear you. Your heart beats within me. My spirit flies free. Carry me home. Mother, I feel you under my feet. Father, I hear you. Your heart beats within me. My spirit flies free. Carry me home. Dowiedzieliśmy się też od lokalnych mieszkańców okolicznej wysepki, że można wejść na szczyt latarni, ale trzeba wyjątkowo uważać. Brzmi to jak wyzwanie dla nas. Wiesz co, tu jest chyba najgorszy odcinek ten tutaj. Gdzie? Ale nie idź środkiem, tylko idź z krajem, tak? Przy ścianie idź. Przy ścianie po prostu idź. Idź przy ścianie, noga stopa przy ścianie, nie na środku. A już jesteśmy na górze? Nie, stopa przy ścianie. Człowiek w życiu musi popełniać pewne błędy. Czasami takie błędy popełnia idąc w takie skrajne miejsca. Ale dziwię się, że to jest w ogóle akumulatorownia jakaś, czyli to jakoś działało jeszcze później, patrz. Oj, nie zginiemy, nie jest tam pisane. Pierwszy raz się boję, ja nie wiem jak ona wchodzi, jak Przestań. krąży. Wybraliśmy się z Anią na górę, żeby zobaczyć jak ta Na latarnia- boso. Na boso, ale Woda. słuchajcie, ale boso przez świat. To nie przeszkadza, ale Tak samo jak ten przez świat. to są dziury w podłodze. Jesus. Najważniejsze, żeby iść z krajem. Czy ja mam już pomóc? Okazuje się, że ta latarnia była generalnie na początku opalana węglem, prawdopodobnie ogień gdzieś tam był na dole, a potem już powstała elektryka na tej latarni. Wow! To już jest ostatnie? Nie, jeszcze nie ostatnia, ale jesteśmy właściwie na skraju, gdzie są Buty gazowe. nie bukle gazowe, tylko są zwierciadła do latarni. są? Zwierciadła. A, zwierciadło. Tylko, że ta latarnia w którymś momencie po prostu została przerobiona na, O kurde, jaki widok, daj kamerę na chwilę. na system elektryczny. Także ona... Nie wiedziałam, że jest możliwe, żeby tu wejść. Okazało się, że ktoś z lokalsów powiedział, że można tu wejść, ale jest bardzo niebezpiecznie. Cała konstrukcja już jest rdzawa, ale zobaczcie jaki widok po drodze. I Kto ją namówił do tego? Adam mnie namówił, on mnie zawsze namawia do najgorszych rzeczy. Wchodzimy na górę, słuchajcie, jest ostatni etap, najtrudniejszy. Zobaczcie, co się dzieje pod stopami. Na potrzeby tego filmu warto było to zrobić, bo już to czuję, co tu musiało się dziać, jak to wyglądało. Ta kobieta, która chodziła tutaj, wiecie, w ciąży i ci ludzie, którzy tutaj walczyli, to jest w ogóle niesamowite. Rzadko mamy okazję doświadczyć takich miejsc. Tak, to jest w ogóle nowa konstrukcja. Wiecie, że ktoś tutaj już coś robił. No. To jest normalne, żeby ludzie, patrz, mogli zobaczyć, co to za urządzenia. No, została przerobiona na wersję elektryczną w którymś momencie. Tak? I była latarnią, która po prostu była zasilana prądem. Pierwszy raz w życiu jestem na latarni. Okej, słuchajcie, zrobimy to. Wyjdziemy na tą werandę. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni vlog na naszym kanale. Ja wyjdę pierwszy. Adam. Spisałem testament i tak nie mam nic do przekazania, więc idę pierwszy. Warto było to zrobić. Naprawdę warto było to zrobić. To jest jak dosłownie w bajce, a zobaczcie jak to wszystko wygląda. Jak to wygląda z góry. Znajdujemy się na wysokości 100 stóp, 30 metrów, Ponad 100 stóp. gdzie udało nam się na boso dostać na szczyt latarni. Pierwszej w życiu latarni. Uwaga, od razu dla komentujących, nie było zakazu wejścia. Nie było zakazu wejścia, tak jak w Polsce. Jesteśmy na szczycie latarni! Słuchajcie, weszliśmy tu na górę, moc
emocje sięgnęły totalnie zenitu. Jest taka adrenalina. Widok stąd jest obłędny, mimo że to nie jest tak wysoko, ale cała droga, emocje, które towarzyszyły nam, żeby się tu wspiąć, cała ta historia tego miejsca, a teraz ten widok to jest w ogóle... Nie opieraj się. Nie opieram się! I nasza Poli. Anna Dawidowska naprawdę robi wyczyn. Mam nadzieję, że dostanę za to kolosa w przyszłym roku. Kolosa. To był wyczyn. Tu wejść. A to dopiero początek naszych podróży po Bahamach. Już wkrótce zabierzemy Was w najlepsze miejscówki, do których można dotrzeć tylko jachtem. Jak zwykle nikt nie nagrał tego, ale właśnie dotarliśmy na wyspę. Cali, gitara cała, bęben cały. Puszka jest. Bęben ocalał. Tak, postanowiliśmy dzisiaj olać kapitana, wyprowadziliśmy się z Poli, zostajemy na bezludnej wyspie, odnowimy latarnię morską, stąd będziemy nadawać kolejne vlogi. Pierwszy ogień. Mogę do drewna, nie chce się palić. Tak? Zwierciedla wszystkiego, co tutaj jest, po prostu mega, także po prostu słuchajcie, jesteśmy super szczęśliwi, jesteśmy w raju na bezludnej wyspie, palimy ognisko, śpiewamy, tańczymy, gramy i jesteśmy mega zadowoleni. Udało się, kochanie. Tak. Ale pięknie wyglądasz w tym świetle. Kochanie. W tym świetle dobrze mi w tym świetle. To dziękuję Ci, że wyglądasz mi w tym świetle. Pokazujesz mnie w tym świetle. No oczywiście. Trzeba tu kiedyś wrócić. Złączone, nie wiem czy... Ale byłem przestraszony, bo myślałem sobie, że się spali. Postanowiliśmy sprawdzić, czy duchy faktycznie tutaj występują. Nieważny jest obraz, ważne jest, co my tu przeżywamy teraz. Co robicie? Chciałyśmy. Jesteśmy krejzolami naprawdę, słuchajcie. 160-letnie deski. 160 lat temu towarzystwo przypłynęło na wyspę, żeby spalić ją. Słońca nie mieli, więc zdesperowani byli. Teraz Kuba. Krejzole, jakaś ćma się uczepiła mojej nogi. Oświeć tak, żeby było widać na tym.
Dobrze. Fajnie, robimy takie przygody jeszcze. Ja następnym razem zdecydowanie biorę dmuchany materac, bo gnaty nie wszystkie boli. A tak ogólnie to, żeby się świetnie przygotowali. Tak? Mieliśmy świeczuszki, mieliśmy poduszeczki, dobre śpiworki. Było cieplutko. Tu mamy łączność z Nitką, zresztą ekipy, harmonikę. No. I nasze szalone świeczuszki, które zawsze świecą. No już, idźmy na zewnątrz. Trzeba się zrobić. Mi się śniło coś strasznego. Ojej, co ci się śniło? No mi było straszne. Było tak. Tatuś, ja byliśmy na plaży, a reszta byli na łódce i się rozbiła. To może idziemy sprawdzić, czy łódka jeszcze stoi. Dobra, no to idziemy. Kubuś chciał jechać do domu, ale budziliśmy go z 10 razy i nie dało się go dobudzić. I w ogóle nie było zero kontaktu z tobą. O, taki mamy widok za oknem. A wiecie, że 2 razy padał deszcz w nocy? No, Jak to? normalnie. No to jak? A my tutaj byliśmy A tu nasz transport do domu. No bo na tym polega namiot, że chroni też przed deszczem. No, na szczęście matka jeszcze jest. Także nie stoi. No więc kochani, pierwszy piwak od czasów, jak byłem nastolatkiem, zaliczony. Było super. Bardzo mi się podobało. I jeszcze raz zrobiąc pagaminkę. Tym razem wykombinuję jakiś dymowany materac albo co najmniej dobre kawał gąbki, bo moje gnaty stare spanie na piachu raczej nie tolerują. Zwijamy się. Os segredos vêm da floresta de luz Pachamama, Pachamama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.